Specjalna kiełbasa dla specjalnego gościa. Soczysta i bardzo smakowita na gorąco. Ciężko się powstrzymać przed kolejnym kęsem. Jaka będzie po ostygnięciu? Pokażę w dalszej części filmu. Zapraszam. Wstęp możesz pominąć, bo film ma rozdziały. Witam Was serdecznie. Późna wieczorowa pora, czyli typowa jak dla mnie, a ja się biorę za wykonanie kiełbasy. Kiełbasę robię dla mojego gościa, który za parę dni dopiero do Polski zjedzie. Jest to gość, który aktualnie mieszka w dalekich, ciepłych krajach. Zwiedził też trochę świata i w różnych częściach był, także różne smaki lubi, ale wiem, że nie przepada za tym smakiem mięsiw, szczególnie w miejscu, gdzie się teraz znajduję, więc staram się wykonać coś, co mu zasmakuje i jest raczej w tradycjach różnych osadzone, które on zna, ale nie ma elementów z tego miejsca, w którym się aktualnie znajduje, gdzie zamieszkuje. Zresztą on też wyroby wędliniarskie robi i jest to dla niego temat znany, więc trochę się postarać muszę, żeby ten smak mu dopasował. I mam nadzieję, że tak będzie, bo ten skład przypraw właśnie wymyśliłem 15 minut temu. Także to nie jest żaden przepis. Co ja to mam? 6 kg mięsa. W tych 6 kg to 2,7 to była szynka, 1,3 to był boczek, reszta to był schab. Ja już to częściowo oczyściłem, bo wykroiłem czyste mięsko, które będę zaraz kroił nożem. Oddzieliłem też to, co będę mielił na ósemce i chyba od tego mielenia nawet zacznę. Nie, zacznę od krojenia, potem zmielę na ósemce, a na koniec okrawki różnego rodzaju, które tutaj mam, zmielę na najdrobniejszych oczkach. Przyprawy właśnie, bo wspomniałem o przyprawach, szybko tylko powiem i lecimy dalej. 100 g soli, czyli pół na pół zwykła i peklująca. Z przypraw 3 łyżeczki czarnego pieprzu, ja tu mam cały, i 1 łyżeczka jałowca. Ja to zmieszam do młynka, wrzucę i zmielę. Pozostałe przyprawy są już rozdrobnione. Jest tutaj 2 łyżeczki czombru, 2 łyżeczki mielonego czosnku, 1 łyżeczka kozieradki i 1 łyżeczka kminu rzymskiego. Kuminu, czyli. Wystarczy gadania, resztę wszystko w narracji. Biorę się za robotę. I tak jak powiedziałem, zaczynam od krojenia, a potem zmontuję maszynkę do końca i będę mielił. Czyste mięso kroję w kostkę 1-2 cm. Tych kawałeczków mięsa powinno być naprawdę sporo. Boczek i tłuszcze kawałki mielę przez sitko 8 mm, a wszelkie okrawki na najdrobniejszych oczkach. Dodaję przyprawy. Zaczynam od zmielonego pieprzu i jałowca, a potem dorzucam resztę. Pieprz, czosnek i jałowiec to częste smaki polskich kiełbas. Z kolei kozieradka, czomber i kumin to smaki spotykane na Bałkanach. A mój gość tam kilka lat spędził. Postanowiłem to połączyć. Po wymieszaniu mięsa z przyprawami ograniczam dostęp powietrza i wstawiam miskę do lodówki. Następnego dnia późnym wieczorem ponownie mieszam, dodając szklankę lodowatej wody. Po porządnym wyrobieniu mięsnej masy przekładam ją do naciewarki. Wcześniej przygotowałem sobie jelita wieprzowe 28-30 mm. I teraz będę je wypełniał bardzo ścisło. Nadziewanie jelit idzie całkiem szybko i po chwili mam już sporo surowej kiełbasy.
Nakłuwam każdy odcinek wielokrotnie i wieszam na kiju w celu ocieknięcia i osadzenia. Zostawiam tak w chłodnej spiżarni do rana. Następnego dnia przenoszę kiełbasę do wędzarni i rozgrzewam ją w 50 stopniach. Potem do generatora dymu dosypuję czereśniową zrębkę i wędzę gorącym czereśniowym dymem w 60 stopniach przez około 3 godziny. Gdy kolor uznam za wystarczający, wtedy czas rozpocząć podpiekanie. W jeden kawałek wbijam sondę termometru. W ten sposób będę kontrolował wewnętrzną temperaturę kiełbasy. Teraz mam w środku 45 stopni. Ustawiam temperaturę na wędzarni na 95 i podpiekam już bez dymu. Termometr ma łączność z telefonem. Ustawiam alarm na 67 stopni i mogę obserwować, jak wzrasta temperatura. Gdy prawie jest gotowa, mogę iść w kierunku wędzarni. Cel został osiągnięty. A tak w tej chwili wygląda kiełbasa. Wyjąłem sondę termometru i trzeba ukroić kawałek i spróbować, bo to przywilej domowego wędliniarza, żeby próbować kiełbasę na każdym etapie produkcji. Gorąca, efektowna i bardzo aromatyczna. Muszę też nieskromnie powiedzieć, że naprawdę bardzo, bardzo dobra. A to już 3 dni później. Trzy dni wisiała w mojej chłodnej spiżarni i teraz jest gotowa do spróbowania. Oczywiście spróbowałem ją na gorąco, spróbowałem ją też na zimno, no bo przecież to przywilej domowego wędliniarza, ale większość została zachowana do dzisiaj, bo za 2 godziny gość, dla którego to zrobiłem, będzie u mnie, więc ostatnia próba generalna. Dobrze. Zobaczcie. Piękny przekrój. Ależ to pachnie. Niam. Ja jestem zadowolony. Mam nadzieję, że gość będzie także. Pycha. Mam jeszcze wiele przygotowań, więc nie przeciągam. Jak się podobało, łapki w górę. Przepraszam. Ledwo co gadam, bo jeszcze ciągle jem i przełykam. Więc jak się podobało, to łapki w górę, komentarze. Dajcie znać, czy zamierzacie zrobić taką kiełbaskę, czy przepis Wam się podoba. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Mnie przez kilka dni, że tak powiem, ciężko będzie złapać. Do zobaczenia. Na razie, hej.
Chcesz więcej filmów o kiełbasach domowych? To kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam.